Cześć, witam wszystkich po dłuższej przerwie. W ostatnim czasie kilka osób pytało, czy mógłbym nagrać jakąś aktualizację na temat konfiguracji samochodu. Szczerze mówiąc, nie planowałem nagrywania takiego materiału. Głównie dlatego, że w aucie nie zmieniło się prawie nic od bardzo dawna. Ostatnie kilka miesięcy wlewałem tylko paliwo i zmieniałem opony. Jednak przez to w efekcie udało się dość sporo pojeździć w okresie letnim. Natomiast biorąc pod uwagę, że od czasu ostatnich nagrań garażowych na kanale i profilu przybyło sporo nowych osób, co za tym idzie, standardowo prawie codziennie dostaję wiadomości z pytaniami odnośnie Touringa. W tym materiale znajdziecie odpowiedzi na większość z nich. Postaram się w skrócie omówić cały samochód. W końcu nastał moment, że od kilku miesięcy jest taki sam setup, a samochód zachowuje się na tyle dobrze i precyzyjnie, że nie planuję już niczego znaczącego zmieniać w ustawieniach. A więc zaczynając od początku, BMW E36 nadwozie Touring, kupiony jako 100% oryginał, silnik 2 litry i automat, świeżo sprowadzona, z małym przebiegiem i tym, co dla mnie było najważniejsze przy zakupie samochodu, czyli wzorową, niebitą budą w oryginalnym lakierze. Tym samym odpowiem na jedno z częściej zadawanych pytań, dlaczego wybrałem takie nadwozie do latania. W czasie zakupu, czyli 2017, kombi miało największy sens, ponieważ potrzebowałem samochodu do jazdy na co dzień, a ponadto fakt, że nadwozie jest całkiem pakowne, był pomocny do transportu części i materiałów, gdyż w tamtym czasie byłem w trakcie otwierania działalności, miałem remont w garażu, a jakby tego było mało, to równocześnie byłem w trakcie budowy pierwszej wersji E34 z V8. Jednak wtedy nie planowałem jakichkolwiek modyfikacji, a co dopiero nie myślałem o driftowaniu tym samochodem, ponieważ całą uwagę skupiałem wtedy na budowie E34. Na dzień dzisiejszy nie jest to moja wymarzona wersja nadwozia, zwłaszcza jako jedyny samochód. Pod kątem wizualnym zdecydowanie bardziej wolałbym sedana, najlepiej czarnego. Dodatkowo patrząc pod kątem nagrywania ujęć z zewnątrz, to odnoszę wrażenie, że dużo dynamiczniej i agresywniej wygląda jazda taką bryłą nadwozia. Pod maską znajduje się silnik M52 TUB28, który przed włożeniem został wrzucony na stojak, rozebrany, sprawdzony i wyczyszczony. Nowe uszczelki, o-ringi, uszczelniacze, panewki, zregenerowane wanosy. Ponadto silnik ma bardzo dobrą, a wręcz idealną kompresję, równą na wszystkich cylindrach. Gładzie noszą wyraźne ślady fabrycznego honowania i silnik nie pobiera całkowicie oleju. W modyfikacji wleciała wzmocniona ośka pompy oleju FTWL wraz z dorobieniem napinacza łańcucha pompy oleju. Odcięcie jest ustawione na 7100. Po jakimś czasie dołożyłem dekiel podstawy filtra oleju z wyjściami na przewody i na chłodniczkę oleju, która znajduje się tutaj za nerkami. W tym samym czasie po namowie tunera wsadziłem kolektor dolotowy z M50B20 zamiast tego, który początkowo planowałem, czyli M50B25. Efektem jest odczuwalny przyrost w całym zakresie obrotów już od 3000, czyli zachowując seryjną charakterystykę. Podejrzewam, że sama góra jest słabsza niż na kolektorze B25 kosztem tych średnich obrotów. Jednak za tak niewielki koszt swojej modyfikacji jestem zadowolony, bo różnica jest naprawdę spora. Ponadto najważniejszą zmianą pod kątem bezawaryjności i reakcji na gaz była konwersja na nowszy sterownik MS43 z elektrycznym gazem i przepustnicą B30. Wykonałem ją od razu przy wkładaniu silnika. Całość została wystrojona przez Balca, jednak dokładnej liczby koni po modyfikacjach nie znam. Nie byłem na hamowni, jednak wiem, że wiele osób jest ciekawych, jaka wyszła moc po tych wszystkich modyfikacjach. Wiem, że od jakiegoś czasu Balc ma u siebie hamownię, także postaram się podjechać tam w któryś dzień. Nagram jakiś krótki materiał. Także generalnie pomiędzy seryjnym 2.8 a moim ze zmienionym kolektorem i konwersją na nowszy sterownik różnica jest bardzo duża. Zmiana kolektora odblokowała sporo nowych możliwości przejazdów w miejscach, gdzie wcześniej minimalnie brakowało. Ponadto mocno wzrosła możliwość modulowania gazem. Natomiast patrząc w drugą stronę, czyli porównując do silnika, do którego chciałem się zbliżyć i z którym najczęściej jeżdżę latając w górach, czyli M54B30, nadal jest duża przepaść.
Ponadto nie ukrywam, że jestem ciekaw, jakby się jeździło z kolektorem z B25. Jeżeli chodzi o silnik, to chyba wszystko mamy omówione. Także teraz przechodzimy do kanału i zajmiemy się omówieniem układu napędowego. Sprzęgło mam założone dwutarczowe 240 mm, zestaw od K64. Dlatego, że w tamtym czasie w planach miałem turbo i chciałem już sprzęgło mieć z głowy. Skupiłem je wtedy z wyprzedzeniem i już tak zostało od tamtego czasu. Jednak nie żałuję, bo już 2 lata działa całkowicie bez problemów. A szczerze mówiąc to lekko nie ma. Zwłaszcza, że nie zostało stworzone z myślą o agresywnym driftowaniu małą mocą, cały czas używając sprzęgła, tylko głównie do użytku w autach z mocą kilkuset koni i zadaniem, aby przenieść moc i moment. Jedyne co zauważyłem to fakt, że docisk jest bardzo mocno agresywny w porównaniu do seryjnego, czy nawet do docisku litrowego diesla. I przy przepięciach biegów w górę i przy redukcjach trzeba delikatnie się obchodzić z pedałem. Trzeba puszczać po prostu znacznie wolniej niż normalnie, żeby uniknąć trzepnięcia, strzału w napęd. To sama zmiana nie jest tak płynna i nie jest tak szybka jak na seryjnym jednomasie czy dwumasie. Skrzynia biegów, duży ZF z customowym shifterem przeze mnie wykonanym. Następnie przechodząc do wału, robiony jest z dwóch. Przednia część na duży krzyżak leżała mi gdzieś w złomie po jakimś starym projekcie, a tylnia część to jest przerobiona z oryginalnego wału. Skrócona, po prostu pospawana i wyważona. Z racji tego, że ceny oryginalnych wałów z 3.2.5 czy 3.2.8 są naprawdę wysokie. Przechodząc do końca, mamy tutaj dyfer, dużą głowę, jest on złożony z 2 dyferencjałów. Obudowę wziąłem z oryginalnego 3.2.8 Z36, a przełożenie miałem zapasowe w częściach, jeszcze które mi zostało z E34. Także z 2 całych dyferencjałów złożyłem jeden po przełożeniu 3.45. I dużo osób się pyta, skąd właśnie taki dyfer, ponieważ nie wychodziły takie przełożenia seryjnie w tej obudowie. Co do zawieszenia tylniego, to sam wózek jest na poliuretanach i mocowania są wzmocnione. Ponadto większość tulei w zawieszeniu jest seryjna. Jedynie, które zostały zmienione, to są te najważniejsze w całym zawieszeniu, czyli te w mocowaniu progowym. Tam zastosowałem Unibale PMC. Akurat w to miejsce według mnie Unibal jest najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym precyzyjne prowadzenie. Nawet najtwardsze tuleje poliuretanowe w tym miejscu pod obciążeniem nadal mocno pracują. Możecie to w łatwy sposób sprawdzić, mając auto na podnośniku i wkładając bereszkę między tuleje a mocowanie. Ruszając nią zobaczycie, jak mocny wpływ ma to na przestawienie się koła. Takie zawieszenie mam z tyłu. Są to amortyzatory Koni Sport Short i sprężyny 8 kg. Amortyzatory mam ustawione na najtwardsze ustawienie, natomiast do latania na suchym przydałyby się twardsze sprężyny. Planuję kupić drugi komplet, coś w granicach 14-16 kg, tak żebym w razie chęci pojeżdżenia na suchym 10 minut i wrzucił sobie po prostu sprężyny, tak żeby można troszkę swobodniej polatać. Ponadto z tyłu też mam dołożone 30 mm dystansu, podobnie jak z przodu. Zawieszenie z przodu to Gwint ISC wersja Drift wraz ze sprężynami 10 kg. I zwykle jeżdżę na ustawieniu pomiędzy 12 a 14 kliknięć od najmniejszego, czyli gdzieś w połowie regulacji. Same wahacze są to wycinane CNC71 szersze i jest to już ta druga wersja, która jest gięta i ma stworzenie pod odpowiednimi kątami. Sam wahacz do budy jest mocowany za pomocą regulowanych unibali PMC. Ponadto do wahaczy mam dospawane ograniczniki skrętu oraz mocowania stabilizatora. Natomiast co do samego skrętu, to jest on w japońskim stylu, czyli skrócona i spawana zwrotnica, w tym przypadku Z36 seryjna, z lekko pozytywnym Ackermanem. Do tego dołożone jest 30 mm dystansu,
aby zwiększyć pełnię zataczania koła, a co za tym idzie zwiększyć efekt jackingu, dźwigania przodu przy skręcaniu kół, dzięki któremu przenoszona jest masa pojazdu na tył. Ponadto zbieżność jest ustawiona zwykle około 10 minut rozbieżnie na stronę, czyli po około 1,5 mm. Pochylenie koła jest to 4 do 4,5 stopnia. Do tego dość mocno zwiększony caster. W głównej mierze na mocowaniach wahaczy jest wysunięte koło do przodu i to dość sporo. Celowo w ten sposób. Natomiast co do samych kół, 16 cali, 8J szerokości i do tego ET13. Opony z przodu mam 205/50, z tyłu przeważnie jeżdżę na 205/45. Co do wyglądu z zewnątrz, to samochód niczym się nie wyróżnia, jedynie są dołożone poszerzenia przód i tył od M-Way'a. Poszerzają one samochód o 6 cm. Ponadto od M-Way'a mam jeszcze dokładkę z tyłu, częściową do oryginalnego zderzaka. I taką małą lotkę na klapie. Tu chciałem podziękować Markowi, czyli właścicielowi firmy M-Way, za poszerzenia i elementy, które mam na samochodzie. Na koniec zostało nam jeszcze tylko wnętrze. 2 fotele kubełkowe, pasy szerokowe, kierownica z nabą. Kierownica jest to Sparco R345. Dodatkowo mam ofrokowaną deskę, swój shifter i hydrauliczny ręczny Odessa CNC, zmodyfikowaną przeze mnie rączką, tak żeby był z prawej strony. Dobra, wydaje mi się, że udało się omówić cały samochód w skrócie. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to dziękuję za oglądanie i za poświęcony czas. Możecie pisać śmiało w komentarzach, jak macie jakieś pytania, lub jeżeli ktoś z Was ma jakiś ciekawy pomysł na temat, na nagranie kolejnego odcinka. Ponadto zapraszam wszystkich na mojego Instagrama. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Do następnego, cześć!